Ramen w Polsce jest przede wszystkim znany z czegoś, co się nazywa Ichiraku Ramen i to jest ulubiona knajpa Naruto w serialu anime pod tytułem Naruto. Tymczasem ramen to jest tak naprawdę jedna z najpyszniejszych rzeczy, jakich można spróbować w Japonii. Przysmak o głębokim, wielowymiarowym, niesamowitym smaku. Teraz Wam pokażemy, o co w tym chodzi. To jest ramen miso. Tutaj mamy też różne dodatki, można do nich dokupować jakieś toppingi, jajeczko. Tu możemy sobie kupić set na przykład z piwem i giozą. Weźmiemy sobie set po prostu takie gioza, czyli pierożki tutaj lokalne. No i bierzemy to wszystko i idziemy usiąść. W tej rameniarni akurat możemy sobie sami wybrać dokładnie jaki rodzaj ramenu chcemy, zmieniając jego parametry do pewnego stopnia, więc możemy wybrać twardość nudli. Ja wezmę takie twardawe, sos ja wezmę mocny, oleistość z bardzo fajnie wyrażoną po angielsku opcją too much. Weźmiemy dość oleisty. Czy chcemy pora? Chyba chcemy pora. Ostrość weźmiemy, ja lubię ostry, więc wezmę trzykrotność i wieprzowinę oczywiście chcemy do tego. I teraz spośród tej listy 8 dodatków możemy sobie wybrać 4. Ja najbardziej lubię jajko, to jest takie charakterystyczne półmiękkie, na półmiękko zrobione jajko jest super naprawdę. Co jeszcze weźmiemy? Cloudir, sungan, to są jakieś w ogóle tutejsze dodatki. Weźmiemy kimchi, to nie jest japońskie, ale ja bardzo lubię kimchi. Weźmiemy sobie glony, czyli to prawdopodobnie nori będą. No i weźmiemy jeszcze Cloudy, czy cokolwiek to jest. Tak przygotowaną karteczkę możemy oddać pani z obsługi i dostaniemy ramen. W rameniarniach ogólnie koncept jest taki, żeby obsługa miała jak najmniej do roboty z klientami, więc tak jak wcześniej widzieliście, najpierw wybieramy sobie sami ramen w automacie, a potem przy tym całym kontuarze tutaj mamy wszystko, czego nam potrzeba. Czyli bierzemy sobie pałeczki, tutaj mamy, możemy sobie nalać wody, tu jest imbir, różne sosiki, dodatki, chusteczki, więc mamy tutaj wszystko, czego nam potrzeba. Pachnie po prostu obłędnie. Ramen w Japonii jest bardzo popularną potrawą. Nie wiem, czy nie najbardziej popularnym formatem jedzenia. To może się wydawać dziwne, bo w Polsce na przykład najbardziej kojarzymy sushi. Tymczasem nasi znajomi Japończycy chyba najczęściej jedzą ramen i najbardziej zawsze mówią, że ich ulubioną potrawą jest ramen. I ramen w Japonii często się je w porze lunchu, jako przerwa w pracy, często się je na kolację i też, co bardzo ważne, ramen też wiąże się z tutejszą kulturą picia, ponieważ bardzo często ramen się je przed albo po piciu, tak nawet w środku nocy, po to, żeby się jakoś uodpornić na negatywne działanie alkoholu. To jest taka koreańska pasta paprykowa, która się nazywa gochujang i w koreańskiej kuchni jest wszędzie. To jest chyba to, co się cloudir nazywało, czyli tykwa. Mamy kimchi, trochę dziwnie wygląda, ale jest to kimchi. Jest cebulka. I błąd w tłumaczeniu był w tym menu, ponieważ to, co było opisane jako nori czy glony, okazuje się płatkami czosnku. Mamy pałeczki i taką łyżkę. W standardowym sposobie jedzenia w głównej swojej ręce trzymamy pałeczki, w drugiej ręce łyżkę i używamy ich na przemian, ale oczywiście, jak to zwykle bywa w Japonii, niby są jakieś tam zasady, ale każdy je jak mu się podoba tak naprawdę i jak mu jest wygodnie. Pałeczek używamy do wyjadania składników, łyżką oczywiście jemy zupę. Jedząc ramen się siorbie i to nie jest nawet kwestia jakiejś tam szczególnej etykiety, że wypada siorbać czy nie wypada, natomiast jest to uwarunkowane bardzo praktycznym względem, ponieważ zwykle ramen jest bardzo gorący i po prostu, żeby się nie poparzyć, wciągając ten gorący makaron, a Japończycy nie czekają, aż to wystygnie, to żeby się nie poparzyć, to trzeba sobie siorbnąć, żeby go po prostu ostudzić w ustach. No i właśnie siorbiąc taki makaron, nawet widzicie, paruje strasznie, jakbym go normalnie zjadł, to bym się poparzył, ale w momencie, kiedy go siorbiemy, to wdychamy również powietrze zimne, więc to wszystko się miesza i makaron nas nie parzy. Spróbujemy też sobie jeszcze giozy, jak powiedział Marcin. One zaskakująco podobnie smakują do polskich pierogów.
Bardzo istotnym elementem ramenu jest w ogóle makaron. Makaron jest dla Japończyków jedną z głównych zajawek, jeśli chodzi o ramen. Występuje w różnych wariantach. W Tokio zwykle się je ramen z cienkim makaronem, takim bardziej przypominającym sobę, chociaż podobno to nie jest dokładnie soba. No i to prowadzi nas w ogóle do stwierdzenia, że powiedzieć próbowałem ramenu, to jest tak jak powiedzieć jadłem w życiu pizzę. To znaczy rodzajów ramenu, smaków, dodatków i w ogóle wariacji tej potrawy jest od zatrzęsienia. No i też rodzi się z tego pewna klasyfikacja, że na przykład mamy podstawowe rodzaje ramenu, takie jak sio, czyli taki słony ramen, miso, czyli na bazie miso, sojowy ramen i najbardziej chyba kultowy tutaj wśród naszych japońskich znajomych tonkotsu, czyli oparty na wieprzowinie, taki gęsty, jasny w kolorze wywar z kości wieprzowych, bardzo pyszny, to jest mój ulubiony też szczerze mówiąc. Tutaj w ogóle cała blogosfera ramenowa funkcjonuje. Występuje też nawet takie zjawisko jak taka ramenowa turystyka, to znaczy, że ludzie jedą do innej części Japonii, no może nie tylko po to, żeby spróbować ramenu, ale że to jest ważna atrakcja, żeby spróbować lokalnej odmiany ramenu właśnie. Okej, w momencie, kiedy już wyjedliśmy sobie wszystkie składniki i wypiliśmy trochę zupy, nic nie stoi na przeszkodzie, jest to nawet takie wręcz trochę polecane w Japonii, żeby po prostu wziąć tą michę i wypić. Więc jak widzicie, tematyka jest niesamowicie rozległa, a koniec końców wszystko sprowadza się to do tego, że to jest po prostu strasznie pyszne danie. Bardzo zróżnicowane i tak jak mówiłem, bardzo atrakcyjne cenowo, ponieważ ceny ramenu zaczynają się od 500 jenów, idą do 1000, czasem nawet więcej niż 1000, ale powyżej 1000 to już jest albo jakiś full wypas designerski, albo bardzo duża porcja po prostu. Więc jeśli będziecie w Japonii, koniecznie musicie spróbować ramenu i według mnie koniecznie musicie spróbować więcej niż jednego rodzaju, ponieważ tak naprawdę zajawka zaczyna się dopiero w momencie, kiedy zdasz sobie sprawę, jak bardzo zróżnicowany jest to rodzaj jedzenia i jak wiele tajemnic jest w stanie kryć.